Mamy tutaj paznokieć, który wyrósł. Na końcówce mamy widoczny akryl i luka też jest całkiem widoczna. Paznokieć jest noszony już 4 tygodnie. Chcę Wam teraz pokazać i opowiedzieć, co się dzieje, kiedy klientka nosi akryl za długo. Nanosi to sporo nacisk na tą część paznokcia, kiedy tu naciskasz. Naturalny paznokieć więc otrzymuje mnóstwo nacisku. Zwłaszcza kiedy paznokieć jest dłuższy, utworzyłoby się tu jeszcze więcej stresu na tej części naturalnego paznokcia, a tego nie chcemy. Idealnie więc zawsze powtarzam klientkom, żeby wracały do mnie po 3 tygodniach. Uzupełnimy więc go teraz i sprawimy, że znowu paznokieć będzie wyglądał pięknie. Odpychamy skórki i usuwamy martwy naskórek z naturalnej płytki paznokcia. Odsuwamy delikatnie. Bardzo ostrożnie używam zaostrzonej końcówki narzędzia. Przygotowanie jest bardzo ważne. Musisz mieć pewność, że płytka jest całkowicie wolna od martwego naskórka. Teraz zamiatam, żebym widziała dokładniej, co się dzieje. Następnie pilnikiem 180 gradacji wygładzam te niewielkie uniesienia. Widać tutaj, że jest trochę jaśniej, a więc widać uniesienie produktu. Nigdzie indziej tego nie ma, jest ładnie i płynnie, tylko ta część tutaj. Powstało to również poprzez presję paznokcia pod spodem. A więc delikatnie łączę. Piłuję przez kilka sekund i następnie sprawdzam ponownie, ponieważ nie chcę przesadzić z piłowaniem. Teraz z drugiej strony. Dosłownie przecieram powierzchnię. Zmniejszam objętość produktu, żeby usunąć wszelkie uniesienia. Kiedy to zrobimy, przecieramy naturalny paznokieć pilnikiem tuż przy samym naskórku, żeby usunąć połysk. Więc delikatnie nachodzę na paznokieć i nie przyciskam go zbyt mocno, nie chcemy żadnej presji, nie przyciskamy za mocno, żeby nie powstały nam żadne uniesienia produktu. Teraz poprawiam po tej stronie i upewniam się, że nie ma żadnego produktu na płytce. Następnie przecieram niewielką ilością acetonu, oczyszczam go. Następnie używamy odtłuszczacza. Przeciągnij pędzelkiem wokoło naturalnej płytki paznokcia i robimy to, żeby odtłuścić i oczyścić ją. Teraz jesteśmy gotowi na nasz primer bezkwasowy. Nie potrzebujesz go dużo, używamy go oszczędnie, jedynie na naturalnej płytce paznokcia. Aplikujemy, to nam również zredukuje krydowość paznokcia. I jesteśmy teraz gotowi na aplikację akrylową. Mała lub średnia kropla. Zostawiamy ją z tyłu, płukam pędzelkiem delikatnie. Palec pochylony jest w dół, przyciskam tylną część kropli. Popycham produkt w stronę naskórka, dopóki nie będzie płynnego połączenia. Nie tworzymy wargi nadmiaru produktu wokoło, reszta produktu przeciągana jest wzdłuż paznokcia. Wyrównaliśmy więc powierzchnię. Wierzchołek jest na 1/3, uzupełniliśmy resztę produktu. Właśnie tak szybko możesz to zrobić. Uzupełniliśmy wierzchołek, który jest na 1/3 paznokcia, dzięki temu jest mocniejszy. Teraz wszystko ładnie zastygło i jesteśmy gotowi do piłowania.
Ta sama rutyna co zawsze przy każdym jednym paznokciu. Konsekwencja przede wszystkim. Dzięki temu wszystko wygląda tak samo, każdy jeden paznokieć jest taki sam, a więc ściany boczne. Nie ma tutaj zbyt dużo piłowania przy tym paznokciu, jeśli mam być szczera. Wszystko wygląda całkiem równo. Przelecę tutaj jedynie wokół naskórka. Upewniam się, że jest płynnie i czysto. Wolna krawędź. Poprawiamy troszeczkę. Następnie cała powierzchnia paznokcia kształtujemy dalej. Sprawdzamy, jak wygląda z boku i z góry. Sprawdzamy więc widok z boku i w dół paznokcia też. Następnie polerujemy, żeby wygładzić jeszcze bardziej. Zamiatamy pył. Przecieramy niewielką ilością acetonu, to nam roztopi delikatnie powierzchnię, dzięki czemu będzie jeszcze gładsza. I nasz paznokieć jest gotowy na aplikację lakieru, hybrydy czy czegokolwiek tylko chcesz. Tak właśnie szybko i łatwo uzupełnia się paznokieć.